Dziś zabieramy Was na skraje Jury Krakowsko-Częstochowskiej, tam gdzie ruiny wciąż opowiadają o królach, zdradzie i magii. Na wyniosłej skale tuż obok Częstochowy góruje potężny zamek Olsztyn, jedno z najsłynniejszych orlich gniazd, w którym dowódca musiał podjąć najbardziej makabryczną w życiu decyzję. Jesteśmy Magda i Michał z kanału Razem w Polskę. Od lat podróżujemy po Polsce i pokazujemy Wam miejsca, które naprawdę warto odwiedzić, choć często nie znajdziecie ich w przewodnikach. W tym filmie pokażemy Wam zamek Olsztyn, zajrzymy w mroczne lochy, usłyszymy legendy, które przetrwały wieki oraz ruszymy szlakiem maga Twardowskiego, aż po diabelskie mosty i zapomniany zamek. Zaczynamy! Właśnie wkraczamy na skraje Jury Krakowsko-Częstochowskiej, do miejsca, które wygląda jak żywcem wyjęte z epickiej sagi. Na wyniosłej skale wznoszą się ruiny zamku Olsztyn. To potężny symbol militarny i jedno z najbardziej spektakularnych widokowo miejsc na szlaku orlich gniazd. Czujemy tu ciężar historii, która jest pełna klątw, legend o zdradzie i heroicznych bitwach. Pokażemy Wam, co kryje się za murami i usłyszycie fantastyczne opowieści, które wciąż mrożą krew w żyłach. Zanim wkroczymy na wzgórze, kilka praktycznych wskazówek. Po wjeździe do miasteczka znajdziecie tablice kierujące na płatne parkingi, z których już łatwo dotrzeć na zamek. Pamiętajcie, że samo wejście na teren ruin jest biletowane. Dodatkowo płatne są także wstępy na wieżę i do muzeum. Ale przede wszystkim warto pamiętać, żeby założyć wygodne obuwie. Wspinaczka na wzgórze, a później poruszanie się po nierównym terenie i schodach wymaga stabilnego podparcia. Początki Olsztyna sięgają XIII wieku, kiedy istniał tu drewniany gród, ale swoją prawdziwą militarną potęgę zyskał w czasach króla Kazimierza Wielkiego. Zamek został włączony w potężny system obronny orlich gniazd. Jego zadaniem była ochrona zachodniej granicy Małopolski przed najazdami. Olsztyn nie był letnią rezydencją. Był twardym, surowym, obronnym mechanizmem. Wzniesiony z miejscowego wapienia i brunatnej cegły musiał wytrzymać liczne oblężenia. Wieża główna, która do dziś góruje, była symbolem niezłomności i ostatnim punktem oporu. W kolejnych stuleciach zamek dynamicznie się zmieniał. Pełnił funkcję siedziby starostów, kluczowych urzędników królestwa. Był systematycznie rozbudowywany i unowocześniany, zwłaszcza w XVI wieku, aby sprostać nowym technikom oblężniczym. Zamek wzmacniano o kolejne skrzydła i fortyfikacje, zmieniając go w jedną z najpotężniejszych fortec na Jurze. Szczególnie dramatyczny był rok 1587, kiedy zamek był oblegany przez wojska austriackiego arcyksięcia Maksymiliana, pretendenta do polskiego tronu. Załoga dowodzona przez starostę Kacpra Karlińskiego stoczyła heroiczny bój. Chociaż Karliński poniósł osobistą tragiczną stratę, o czym opowiemy Wam nieco później, zamek został obroniony.
Ostateczny upadek nastąpił w 1656 roku podczas potopu szwedzkiego. Po zdobyciu i splądrowaniu Szwedzi celowo zniszczyli kluczowe elementy fortyfikacji, aby trwale osłabić polską obronę. Był to koniec militarnej historii Olsztyna. Królowie stracili zainteresowanie, a zrujnowana twierdza, która nie miała już strategicznego znaczenia, powoli stawała się źródłem kamienia dla okolicznych budowli, aż popadła w stan romantycznej ruiny. A już za chwilę opowiemy wam o mrocznych sekretach, które skrywa zamek w Olsztynie. Burzliwa historia zamku w Olsztynie przyczyniła się do powstania wielu mrocznych opowieści. Najbardziej wstrząsająca jest historia Maćka Borkowica. Był on wojewodą poznańskim, który popadł w konflikt z królem. Za bunt został osadzony w zamkowych lochach. Wyrok był okrutny. Śmierć głodowa pod główną wieżą. Przez 40 dni Borkowic utrzymywany był przy życiu jedynie minimalną racją wody. Jednak legendy sugerują, że tak sroga kara nie była tylko odwetem za zdradę, ale osobistą zemstą. Plotka głosiła, że król Kazimierz Wielki podejrzewał Borkowica o romans ze swoją żoną, królową Elżbietą. To dość przekorne, biorąc pod uwagę, że sam król miał reputację bawidamka, a na swoim koncie liczne romanse. To właśnie zawiść miała doprowadzić do tak nieludzkiego wyroku. Ponoć na zamku do dziś słychać rozpaczliwe jęki i wołanie o zemstę. Jest też inna, równie tragiczna opowieść związana z oblężeniem z 1587 roku. Dowódca obrony starosta Kacper Karliński musiał zmierzyć się z makabryczną taktyką wroga. Arcyksiąże Maksymilian Habsburg porwał jego dziecko i wystawił je na pierwszą linię ognia, licząc na natychmiastową kapitulację. Karliński, stawiając obowiązek wobec ojczyzny wyżej niż ojcowskie uczucia, kontynuował walkę. Twierdza oparła się na jeźdźcy, ale syn Karlińskiego zginął od szwedzkiej kuli. Po tej tragedii burgrabia zaszył się w pokutnej celi na Jasnej Górze, szukając ukojenia w modlitwie. Tam też zmarł załamany. Według legendy płacz niewinnego dziecka można usłyszeć w okolicy do dziś. Olsztyn zaskakuje detalami i historiami ukrytymi poza głównymi murami. Warto wiedzieć, że jego nazwa pochodząca od niemieckiego słowa Holstein oznacza wydrążony, dziurawy kamień. To nie przypadek. Zamek został osadzony na skalę, która kryje pod sobą naturalny labirynt jaskiń i korytarzy. Ten system był wykorzystywany jako dodatkowy schron oraz zaplecze obronne, co dodawało fortecy niemal mitologicznego wymiaru. To, co wyróżnia Olsztyn, to technika budowlana, inna niż większość warowni jurajskich. Podczas gdy zamki takie jak Bobolice czy Mirów opierały się głównie na jednolitym białym wapieniu, w Olsztynie widać wyraźne zderzenie materiałów. Mury obronne wzniesiono z jasnego lokalnego wapienia, ale do budowy potężnej cylindrycznej wieży użyto czerwonego piaskowca i brunatnej cegły. Ten kontrast kolorów i materiałów na tle jurajskiej zieleni buduje wizualny dramatyzm i od razu rzuca się w oczy, świadcząc o różnorodności i złożoności tej fortecy. Ruiny Olsztyna ze względu na swój dramatyczny i autentyczny wygląd często służyły jako tło dla wielkich produkcji filmowych.
Niepowtarzalny klimat ruin świetnie oddawał ducha dawnych epok. Kręcono tu sceny m.in. do kultowego filmu Rękopis znaleziony w Saragossie Wojciecha Hasa, Hrabiny Kozel, a także do współczesnej wojennej produkcji Demony wojny według Goi. Dziś zamek Olsztyn to monumentalna ruina, która urzeka surowym pięknem. Symbolem i centralnym punktem warowni jest majestatyczna, cylindryczna wieża, relikt z XIII wieku, który dominuje nad okolicą. Jeśli jednak chcecie zobaczyć panoramę Jury z wysokości, możecie wspiąć się na wieżę Sołtysią. To właśnie stąd rozciąga się najlepszy widok na pozostałości murów i okoliczne krajobrazy. Wyraźnie widać również zarys murów obronnych i dziedzińców. Prawdziwą gratką jest gotycki budynek mieszkalny, którego ściany i okna wciąż dumnie stoją. Warto zwrócić uwagę, jak architektura idealnie komponuje się z białymi wapiennymi ostańcami. To połączenie ludzkiej siły i naturalnej geologii w jednym niezapomnianym kadrze. Warto również odwiedzić Basztę Studzienną. To w niej znajduje się małe muzeum prezentujące artefakty i makietę dawnej warowni, co pozwala wyobraźni odtworzyć jej pierwotny kształt. A dlaczego warto tu przyjechać? Bo Olsztyn oferuje nam bezcenną lekcję. Jest to jedyna w swoim rodzaju szansa, by stanąć w miejscu, które było militarną siłą polskiego średniowiecza, poczuć surowość tej historii i zrozumieć, co znaczyło strzec granicy. To monumentalny zapis dziejów dostępny na wyciągnięcie ręki. Mury Olsztyna to jeden z najważniejszych dowodów na historyczną siłę Jury. Ale ten region to nie tylko zamki, to również potęga natury. Opuszczając fortyfikację, ruszamy w kierunku Złotego Potoku, tam gdzie wapienne skały przybrały formy równie imponujące, jak te stworzone przez człowieka. Przed nami kraina, którą według dawnych podań przemierzał pewien mag, uciekając przed swoim przeznaczeniem. Wyruszamy szukać jego śladów. Opuszczając kamienne mury Olsztyna, ruszamy w głąb Jury w okolice Złotego Potoku. Pokażemy Wam, jak najlepiej zacząć ten etap. Warto zaparkować na bezpłatnym parkingu w pobliżu miejscowości Złoty Potok i ruszyć na spacer ścieżką, która prowadzi do najdzikszych naturalnych tajemnic regionu. Cały ten szlak prowadzący przez 3 kluczowe punkty zajmie Wam około 2-3 godzin. To czas, który przeniesie Was od baśniowych legend do zapomnianej historii. Po zaledwie 20 minutach spokojnego spaceru przez las czeka Was pierwsza atrakcja. Jest nią brama Twardowskiego. Nie jest to konstrukcja obronna, lecz potężny, skalny łuk. To w tym miejscu spotykają się dzika siła natury i baśniowa opowieść o magii. Legenda o powstaniu bramy Twardowskiego jest prosta.
Mag Twardowski, który na zamku Ostrężnik sprawił, że potok zaczął błyszczeć od złota, za swój czyn zażyczył sobie uczty z taką ilością wina, jaką zdoła wypić. A że głowę miał tęgą, to na zamku szybko zabrakło trunku. Wtedy Twardowski postanowił dokończyć ucztę w pobliskiej karczmie. I to był błąd, bo diabeł tylko na to czekał. Gdy Twardowski się zorientował, chwycił koguta, powiększył go za pomocą czarów i zaczął na nim uciekać co sił. Zorientował się jednak, że nie da rady ujść przeznaczeniu, spiął więc koguta ostrogami, a ten, odbijając się od jednej ze skał, wybił w niej dziurę i poszybował na księżyc. Skała zwie się odtąd bramą Twardowskiego, a na jej zwieńczeniu do dziś widać 3 zagłębienia od pazurów koguta. Tyle legenda, ale brama Twardowskiego to wyjątkowy pomnik natury. Warto zwrócić uwagę na jej budowę. Ogromny łuk jest naturalną pozostałością po jurajskiej rafie koralowej. Stojąc pod tym przejściem, uświadamiamy sobie, jak potężna jest rzeźbiarska praca wiatru i wody, która trwała przez miliony lat. A dla niezamężnych panien jest tu jeszcze jedna zachęta. Według lokalnego przekazu panna, która przejdzie przez otwór bramy Twardowskiego, wkrótce będzie miała szansę wyjść za mąż. Może więc warto sprawdzić, czy Twardowski miał moc nie tylko do rozprawienia się z diabłem, ale i do łączenia par. Ruszamy dalej. Jurajskie szlaki to nie tylko kamień i ruiny, ale również niesamowite zielone otoczenie. Przejście przez te lasy to chwila oddechu od historii, a zarazem zanurzenie się w ten pierwotny krajobraz, który ukształtował całą krainę. Po około 20 minutach spaceru trafiamy do miejsca o złowrogiej nazwie – Diabelskie Mosty. Tutaj sceneria zmienia się w strzeliste skały, a my wkraczamy na teren, gdzie wciąż działał rozgniewany diabeł, który stracił okazję na schwytanie Twardowskiego. Pamiętacie moment ucieczki Twardowskiego na kogucie? Diabeł był wtedy tak blisko, że przed Twardowskim otwarły się bramy piekła, ale się wywinął. A co stało się z diabłem po ucieczce mistrza magii na księżyc? Zaskoczony wspiął się na pobliską skałę, by go wypatrywać, ale wpadł do głębokiej szczeliny i bardzo się potłukł. W furii wyczarował na szczycie te wiszące mosty, które kiedyś łączyły skały, aby nie spaść z powrotem. Stąd też nazwa – Diabelskie Mosty. Tyle opowieści, a co tam faktycznie można dziś zobaczyć? Diabelskie Mosty to labirynt złożony z licznych wapiennych ostańców, skalnych półek i głębokich szczelin. Skały stoją w pozycjach, które wydają się zaprzeczać logice i stabilności. To teren, w którym natura stworzyła swoistą pułapkę. Odczuwamy tu pierwotny chaos i siłę, której człowiek nie jest w stanie okiełznać. Może dlatego stały się dziś jednym z ulubionych miejsc do uprawiania wspinaczki skałkowej. Finałem naszej wędrówki po przejściu kolejnych 30 minut jest zamek Ostrężnik. To przeciwieństwo dumnego Olsztyna, nie jest to monumentalna ruina, lecz zapomniana opowieść, która została całkowicie pochłonięta przez las.
Legenda łączy upadek Ostrężnika bezpośrednio z zemstą diabła. Wściekły za niedotrzymanie umowy po tym, jak Twardowski uciekł na Księżyc, odebrał magowi jego moc. W tym samym momencie wszystkie skarby i złoto ze Złotego Potoku zapadły się pod ziemię wraz ze złotodajnym źródłem. Ten akt zemsty obrócił zamek ostrężnicki w ruinę, pozbawiając go znaczenia i skazując na zapomnienie. Legendy legendami, a jak to naprawdę było z tym zamkiem? Choć mało dziś widoczny, był ważnym punktem w systemie Orlich Gniazd. Powstał prawdopodobnie w XIV wieku, a jego zadaniem było strzeżenie szlaków handlowych prowadzących przez Jurę. Nigdy jednak nie dorównał rango Olsztynowi, a jego historia nie była tak burzliwa. Zamek został zniszczony podczas potopu szwedzkiego w XVII wieku i od tamtej pory nie został już odbudowany. Jest więc to ruina porzucona i zapomniana. Dziś, aby zobaczyć Ostrężnik, musimy stać się na chwilę archeologami. Jest to przede wszystkim wzgórze porośnięte gęstym lasem, znajdujące się na terenie rezerwatu. Z trudem odnajdziemy tu resztki murów i fragmenty fundamentów, ledwo wystające spod leśnej ściółki. Warto wspomnieć, że pod resztkami zamku ukryta jest jaskinia ostrężnicka. Mówi się, że to kawerna, czyli naturalna pustka w skałach, która mogła służyć jako skarbiec, źródło złotodajnego potoku Odrowąża lub tajne więzienie dla najbardziej niewygodnych wrogów. A jak było naprawdę? Na przemyślenie tego będziecie mieli czas podczas drogi powrotnej na parking, która powinna zająć około 45 minut. Dziś odkryliśmy Jurę od tej mroczniejszej, ale i najbardziej baśniowej strony. Usłyszeliście makabryczną historię Karlińskiego i to, jak zbyt wielka chęć dokończenia uczty przez Twardowskiego otworzyła drogę diabłu do zemsty. Jeśli podobała Ci się ta podróż, daj łapkę w górę, podbij film, żeby inni mogli go także zobaczyć i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić innych ciekawych miejsc w Polsce. Daj nam znać w komentarzu, które z jurajskich miejsc chciałbyś odwiedzić następnym razem. A jeśli chcecie dalej zgłębiać zamkowe tajemnice, obejrzyjcie również nasze filmy o Zamku Ogrodzieniec i Zamku Lipowiec. Sprawdźcie je jako kolejne przystanki na mapie polskich warowni. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia na szlaku.